A minute ago you nodded. Why was that? You can't believe your win? No, it's like in a dream, you know. I'm very happy. Zapytałam Wiktora, dlaczego wykonał gest niedowierzania, skinięcia głową na nie, tak jakby nie dowierzał i mówi, że po prostu bardzo, bardzo ciężko na to pracował i nie może w to uwierzyć. One more. First round was an intense flow of events and then you just pinned the point in the second one with the leg triangle. Was that your plan? No, it wasn't a game plan. I wanted to stand up. Oh, but you know, it just happened. I had triangle and I finished it. Wiktor zdradził nam, że to nie był jego plan, aby skończyć tymże trójkątem, natomiast wolał, żeby stało się to w stójce. Niemniej jest co jest i cieszy się z tego, co ma. One more time, congratulations. Wiktor Czerwiński. One more. Thank you to my team Cage Warriors, Říčany, my coaches, Jakub Skoždopale, Jiří Čibera, Jarda Moltáš. Thank you to my family, to my parents, mom and dad. Thank you very much. And biggest thank you to my beautiful wife, Josefino. Dneska bude rodeo, těš se, baby! Alen Vandermerkt is now here with me. Wait a minute, guys. So congratulations for your first win in KSW and a master class of grappling applied to MMA. Fantastic strategy. Yeah, but I'm not happy with myself. I think I could have him in the first round. I was a little bit, I don't know. He was strong, he doesn't want to get back up, so I couldn't hit him good Yeah, but still the win, domination, finally, the gold one. I was looking every day to the silver one in my room, and it felt bad. Now I have my gold one, I can party with it tonight. And my first win, it will not be my last. KSW, mój dom. Nie jestem zadowolony z mojego występu. Chciałem go skończyć w pierwszej rundzie. Dobrze się bronił, próbowałem swoich ciosów. Niestety nie dochodziły do skutku. Niemniej moje pierwsze zwycięstwo. Mam już srebrny w domu. Bardzo czekałem, aby w końcu mieć złoty. KSW to mój dom. One more time. Congratulations, Alen Vandermerkt. Congratulations very, very much, Joseph. You came to KSW as a grappler, let's say, but now your stand-up game is another level. Yeah, we're working hard on stand-up, so I think that was a good fight in stand-up. Joseph mówi, że bardzo dużo pracował nad swoją stójką, co oczywiście było widoczne, no i cieszy się, że mógł w ten sposób przeprowadzić walkę. Anyway, it was not easy though. What was surprising about Edward's fight, about his strategy, his plan, his conditioning, strength? I think he is very tough, you know. I hit some hard punch, but he still stands, so I think it's very tough. But I broke my hand in first round, so that was hard for me. Zapytałam Josepha, co było zaskakującego w starciu z Edwardem i powiedział, że szczególnie jego moc, jego wytrzymałość, bo naprawdę ciężko go bił. Twierdzi, że w pierwszej rundzie nawet mógł złamać rękę. Anyway, win is win. Congratulations. Joseph R. Stumer. Thank you all. I want to say thank you to my manager. I hope he will regain his knee very well. And thank you to my sponsors. A ze mną, proszę Państwa, zwycięski Bartosz Szewczyk. Twoje 9. zwycięstwo w profesjonalnej karierze, ale pierwszy w KSW, więc pewnie smakuje wyjątkowo. Dzień dobry, witam kibiców KSW. Miło mi się teraz zaprezentować w lepszym stylu, bo ostatnio nie byłem sobą. I tyle, dzień dobry. No dzień dobry, witamy. I jak przeżyłeś te kopnięcia? Jak było? Dobrze, że trzecia runda w końcu odsuniła troszeczkę twojego parteru, bo się przydał. No właśnie, 100 rundy dostawałem reprymendę od trenerów za to, że od razu tej walki, gdzieś tam od pierwszej rundy nie prowadziłem tej walki w parterze, ale no taki mam ten styl, lubię być się w tej stójce. Chciałem się właśnie zaprezentować w tej płaszczyźnie, gdzieś to wzięło za wygrane, no a w trzeciej, żeby zapunktować, no to już użyłem tego doświadczenia w MMA. Jaki plan jeszcze na ten rok? Bo się nie skończył, może coś jeszcze ugrasz? Oj, cieszę się właśnie, że udało się po ponad 1,5 roku zwyciężyć, bo ostatnie 2 walki, no to niestety nie za ciekawie. Fajnie, bo czułem, że
jestem tu i teraz w oktagonie, a nie gdzieś błądzę myślami. No i czuję się super i pewnie chwila odpoczynku i wracam na matę, trenuję dalej i będę szukał kolejnych wyzwań. Oczywiście, trzymamy za Ciebie kciuki. Proszę Państwa, zwycięski dzisiaj Bartosz Szewczyk. Ależ tutaj, proszę Państwa, euforia w tym narożniku, szalejący management, szalejący trenerzy Mateusz Gamrot, ale przede wszystkim szczęśliwy Daniel Skiebiński, bo stary lis pokazał, że wciąż może. No jasne, że tak, jasne, że szczęśliwy, mam powody do radości i to wiadomo, że głównie przez tą wygraną, ale przez to wszystko, co się dzieje wokół mnie od dłuższego czasu, ludzie, którzy są koło mnie, moja rodzina, moja żona kochana, mój synek, to wszystko, co się dzieje, powoduje, że że jak mam nie być szczęśliwy. Wiadomo, walka jest ważna, ale to nie jest najważniejsze w życiu. I tutaj, jeśli mój synek ogląda, jeśli babcia ci pozwoliła, to pamiętaj, co jest najważniejsze w życiu i czego nie można nigdy robić, nie można się poddawać. Idź odważnie przez życie, walcz, zdobywaj najwyższe szczyty, a ja będę cię wspierał. To dla ciebie. Piękne słowa, za chwilę jeszcze dwa o samej walce, natomiast chciałbym, żebyśmy wspólnie tutaj skierowali kilka słów do tego młodego człowieka utalentowanego, bo to jest druga walka z rzędu przegrana przez Oskara. To jest moim zdaniem niezwykle utalentowany zawodnik, natomiast czasami to jest proces budowania kariery. Ty na tym sporcie zjadłeś zęby i też tutaj zdajesz sobie sprawę, że on się musi podnieść po tej drugiej porażce z rzędu. Oczywiście, to jest dokładnie to samo, co powiedziałem przed chwilą do mojego synka, to samo mógłbym powtórzyć Oskarowi. To jest perspektywiczny, młody zawodnik. Dzisiaj się nie udało, ale jest jeszcze jutro, są kolejne wyzwania, kolejne walki. To jest tak, jak wspomniałeś, to nie czasami jest proces, to zawsze jest proces. To jest proces, trzeba zaufać temu, nie poddawać się, to nigdy nie będzie w jednej linii, to będą górki, dołki. Ważne jest właśnie, żeby się nigdy nie poddawać. Mimo wszystko iść do przodu i robić swoje. Daniel, to jeszcze dwa słowa o tej walce, bo wiedzieliśmy, że dynamika, młodość, agresja to będzie po stronie Oskara, natomiast trzeba było znaleźć ten pomysł na neutralizację atutów rywala. Te sprowadzenia, kilka w końcówce pierwszej połowy, one tutaj myślę, że zrobiły swoją robotę. Kilka ciosów i widać było, że po prostu Oskar jakby z inną energią wychodzi na tę drugą rundę, a doświadczone oko to widzi. Tak, dokładnie. To doświadczenie to jest jakby, analizując na papierze, no to był mój największy atut w porównaniu do atutów Oskara, więc postanowiłem to wykorzystać i widziałem to faktycznie po pierwszej rundzie, która nie była łatwa. Dostałem kilka ciosów oddałem, udało się sprowadzić, taki był plan, ale widziałem w drugiej rundzie, że im dłużej ta walka będzie trwała, tym większe szanse będę miał w tej walce. No i tak też było. Widziałem, że trochę Oskar kosztowała go ta pierwsza runda, osłabł trochę i wykorzystałem to. To muszę na gorąco jeszcze spojrzeć w lewo i zapytać, jaka nota od Mateusza Gamrota za tę walkę dzisiaj dla Skiby? 10/10, słuchaj, to się musi skończyć dobrą imprezą. Zwycięski Daniel Skiebiński, dziękuję. Taka będzie, dziękuję, pozdrawiam. Bardzo solidne 15 minut w klatce dzisiaj Eweliny Woźniak, nasza Mad Queen zwycięska, chociaż trzeba powiedzieć, że były cenne doświadczenia, to znaczy ta prawa bombka rywalki, a także to jednak bronienie się przed skutecznym duszeniem za pleców. Powiem tak, szczerze mówiąc, tu mi jedna runda uciekła, także myślałam, że jeszcze jedna. Także szacun dla Moniki, bo naprawdę, To możemy to zorganizować. może kiedyś, naprawdę postawiła twarde warunki. Dziękuję za walkę. No, było ciężko, ale cieszę się z wygranej. Dziękuję. Ta pierwsza runda, tak jak powiedziałem, to była bardzo dobra dynamika tych ciosów Słowenki, bo potem już jednak poprzez twoją dojrzałość, właściwe decyzje to wszystko opadło i w zasadzie te wszystkie ciosy już zaczynały od drugiej rundy być czytelne. Tak, no powiem w ogóle, że czuję się bardzo dobrze przygotowana fizycznie. Także ja myślałam, że dopiero druga runda, jeszcze chciałam jedną walczyć. Za co dziękuję serdecznie mojemu partnerowi i trenerowi od motoryki Mateuszowi, który zmienił moje podejście do treningu i zmienił moje życie, że tak powiem. Także dziękuję najbardziej jemu oraz całej ekipie Ankos MMA, bo naprawdę wkładają bardzo dużo serca, pracy. I z tego miejsca oczywiście pozdrawiam po raz kolejny trenera Andrzeja. Tak jak i na poprzedniej walce, dziękuję też jemu za tą wygraną. Cieszę się, że mogę trenować w takim klubie jak Ankos MMA. I jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że tu jestem, bo nie wszyscy to wiedzą, ale zaczynałam trenować, to miałam 21 lat. Teraz mam 32 i wszyscy mi mówili, że jestem za stara i nic nie osiągnę. A jestem żywym przykładem tego, że jak się chce, to można, także
Zawsze wierzcie w siebie i nigdy nie pozwólcie, żeby ktoś zniszczył wasze marzenia. To takie przesłanie ode mnie na dzisiaj. Skoro trenujesz dopiero 11 lat, to myślę, że weźmiemy pod uwagę, żeby cię wystawić w jakichś mistrzostwach Polski juniorek, bo jak się okazuje, to jest wieczna młodość. Natomiast jeszcze jedna kwestia, bo przed walką mówiłaś nam, że kochasz takie niestandardowe, zaskakujące zakończenia. Dzisiaj miałem wrażenie, że musisz mieć świadomość, że wygrywasz na kartach, natomiast nie chciałaś dotrwać w stylu walki, który sama zaproponowałaś, czyli upierałaś się konsekwentnie, żeby skończyć to duszeniem. No tak, ja lubię generalnie poddania. Zawsze uważałam, że nie jestem grapplerem, ale tak patrząc na swój rekord, to tam jest chyba 5 poddań na 9 wygranych, 2 decyzje, 2 nokauty, także ja nie lubię walk kończyć na pełnym dystansie, lubię przed czasem, tym razem się nie udało, ale to cenne doświadczenie. Monika naprawdę postawiła twarde warunki, wielki szacunek dla niej, dziękuję za walkę, bo każdy, kto tutaj wchodzi, jest naprawdę kotem, bo tyle, ile przygotowań, ile naprawdę ciężkiej pracy kosztuje ten sport, to wiedzą nieliczni, ale cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że mogę spełniać marzenia, pomimo tego, że zaczęłam tak późno i że początkowo wszyscy spisywali mnie na straty, także serdecznie ich z tego miejsca pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Myślę, że to było naprawdę świetne przygotowanie do walki, bardzo solidny performance, jak mówi klasyk. Panie i panowie, zwycięska dzisiaj Mad Queen Ewelina Woźniak. O, tu jeszcze kręży, jeszcze jest na orbicie, natomiast naprawdę trzeba się pokłonić, bo weteran pokazał dzisiaj werwę, młodość, energię, nieprawdopodobną wiarę. 4. wygrana z rzędu i myślę, że to jest fantastyczna informacja nie tylko dla ciebie, także dla wszystkich młodych ludzi, którzy wstają z kolan, którzy mają marzenia, którzy potrafią odnaleźć swoją karierę po raz 2. czy 3. w życiu. Mati, nikt tego nie ubiera tak pięknie w słowa jak ty. Naprawdę, nie ma drugiego takiego. Kurwa, no tak się cieszę, przepraszam. Córka moja jest w oktagonie. No wspaniałe chwile, wiesz, ja się odrodziłem w wieku 32 lat w nowej kategorii. Kurde, no czuję się świetnie. Co prawda dużo mnie te walki kosztują emocji, moją rodzinę. Jestem coraz starszy, coraz ciężej to znoszę. Ale kurde, no co? To ja dostałem, sorry, może gadam. Chciałbym przede wszystkim podziękować mojemu narożnikowi i całym wszystkim ludziom, którzy tutaj pofatygowali się i przyjechali specjalnie dla mnie. Bardzo wam dziękuję z całego serca. Chodź Michał jeszcze tutaj do mnie, stań po prawej, ustawmy ładny plan, tak jak przepiękna była ta walka. I ja ci muszę powiedzieć, że wczoraj nas trochę kokietował Andy, mówiąc, że jak Michał na punkty, to będzie tutaj nudne 15 minut. Tutaj nie było nudy przez sekundę. Rozegrałeś tę walkę na swoich zasadach, świetny plan trenerów, to wszystko zostało wykonane, natomiast no, był też taki moment, jeden zagrożenia, gdzie tutaj myślę, że twoi kibice na moment zadrżeli, bo wiemy, że chłopak się nie poddaje, ma kilku Polaków na rozkładzie, idzie do końca pełną parą. Strasznie niewygodny i konsekwentny chłopak, pracujący do końca. Andy, you are great fighter, you are great really warrior. Thank you. Good fight, really, man. You are young. Respect to you. To co, wczoraj tak specjalnie tutaj nie chciałeś rozmawiać ani przed tą galą o tej szansie mistrzowskiej, ale tak mi chodzi po głowie, że chyba sobie tutaj powoli na to zasłużyłeś. Tam wiesz, Wojek się lekko chowa, ale już się nie schowa przed nami. Panie Wojsławie, ja tutaj jestem. 4 wygrane z rzędu. Co? Pomyślimy coś? Nie, tak całkiem serio, abstrahując od wszystkiego, to są moje ostatnie walki w karierze. Nie wiem, może dzisiaj była przedostatnia, tak obiecałem żonie przed tą walką, że jeszcze 2 i kończę. Więc kurczy mi się czas. Naprawdę kocham ten sport, kocham tą drogę, ja w niej zostanę do końca życia, ale ona mi kosztuje bardzo dużo. Ja zeszedłem miliony kontuzji ciężkich, mniejszych, większych, nie poddałem się nigdy. Jestem tutaj do końca, walczę do końca zawsze. Nie będę się prosił o walkę o pas, ale uważam, że po 4 wygranych mogę być rozpatrywany chociaż do tej walki o pas. Znaczy ja myślę, że sobie na tę walkę zasłużyłeś. Po prostu zwyczajnie po ludzku i znając wielkie serce dyrektora Federacji Wojka Rysiewskiego, kiwnął. Potwierdził to, słuchajcie, cała sala widziała, to się nagrało, także wiesz, jesteśmy blisko. Panie i panowie, to jest też jego wieczór. Michał Michalski był naprawdę wielki tego wieczoru. Piotr Kuberski, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Najpierw kilka słów do twoich kibiców.
Moi kibice kochani, ci, którzy są przed telewizorami, cicho, bo teraz wywiad udzielam. Panowie i panie, moi kibice, drodzy kochani, bardzo wam dziękuję za to, że ze mną jesteście. Bardzo to doceniam, że tak liczna grupa przyjeżdża ze mną, Warszawa. Trzeba przejechać przez najdroższą autostradę w Polsce, w Europie, przepraszam, przez A2, trzeba się cofnąć, trzeba gdzieś spać, trzeba zalać auto, trzeba kupić bilet. Bardzo wam za to dziękuję, że tak wielu was jest zawsze ze mną, nawet na drugim końcu Polski. To najpierw o walce, czy jakaś prywata? Najpierw prywata do pana. Proszę bardzo. Wczoraj, jak mieliśmy face to face, wchodził Radek do pomieszczenia i pamiętasz, co powiedziałeś? Nie? The champ is here. No, the champ is here. Poklepałeś go, a ja mówię teraz tak. Mówię, to ja mu utrę nosa. Mówię, to ja mu specjalnie utrę nosa. Najlepsze było to, że stałem koło ciebie, podchodzisz do Radka, zbijasz pionę i mówisz, the champ is here. A ja mówię, o ty kurczę. A widzisz, to tak cię zmotywowałem, to tylko dobrze o mnie świadczy, natomiast muszę ci powiedzieć, że jest przyjęta troszkę inna zasada. Do każdego wielkiego zawodnika mówi się champ is in the house. Także załatwiliśmy to. Mam nadzieję, że skończę tutaj o własnych siłach i w dobrym zdrowiu. Panie Piotrze, 2 słowa o tej walce, bo po pierwsze zacznę od tego, że był szalenie duży ładunek emocjonalny. To znaczy wy zachowywaliście się doskonale, jak prawdziwi dżentelmeni, natomiast było widać, że to wszystko gdzieś w was w środku kipiało. Wiesz co, powiem tak. Ostatnimi czasy troszkę się u mnie w życiu działo, kilka zmian, kilka przemian w moim życiu i to było dla mnie bardzo ciężkie. Pewnie gdzieś tam, nie będę się wypowiadał na temat mojego ostatniego wywiadu, który dla pewnego kolegi udzieliłem go, mojego bardzo prywatnego wywiadu, później była zmiana menedżera. Troszkę gorsze chwile u mnie w moim życiu prywatnym, ale to nie z żoną, tylko w mojej głowie trochę się więcej źle działo. Może dlatego, że tak naprawdę od listopada do teraz mija 9 miesięcy, zrobiłem 3 walki, w międzyczasie seminaria, wszędzie rozjeżdżałem się, nie było mnie praktycznie w ogóle w domu i troszkę był chyba przesyt tego wszystkiego, no i tak by to spuentował. A z czego wynikał akurat timing jakby wyrzucenia z siebie tych treści, tych osobistych historii, tych emocji? Dlaczego to się wydarzyło właśnie teraz na kilka dni przed walką? Wiesz co, ja ostatnimi czasy właśnie tak bardzo przechodziłem taką duchową przemianę i cały czas ją przechodzę. To nie dlatego, żeby ktoś mnie lubi bądź nie lubi, je przetłumaczę tutaj, przetoczę słowa Krzysia Kruka. Ja nie jestem zupą pomidorową, żeby ktoś mnie lubi bądź mnie nie lubił. Ja zrobiłem to po to, że może jakieś dziecko, które było bite tak jak byłem bity ja, żeby przyszło kiedyś, naskarżyło się komuśkolwiek, żeby kiedykolwiek można było mu pomóc, żeby ulec, żeby można było uchronić go kiedyś przed jakimś urazem psychicznym bądź fizycznym. No to na pewno szlachetna motywacja, to o samej walce. Tutaj podejrzałem karty sędziowskie, po 2 rundach było 1-1, natomiast od samego początku było widać, że masz ten cel zamknięcia na siatce. Masz ten cel też po prostu brutalnego skończenia tej akcji. My się jej dobrze przyjrzeliśmy. To było kopnięcie Radka, potem twój lewy prosty i idealny timing wyprowadzenia tego prawego kopnięcia na górę. Marcin, dla ciebie to ta wygrana. Dla was wszystkich chłopacy. Generalnie mieliśmy Radka obalać. Nie ukrywam też, przyznam się szczerze, że delikatnie zranił mnie na brzuch Radek. Ale oczywiście zachowałem pełny spokój, bo wiedziałem, że to jest... To był ten lewy prosty z pierwszej rundy? Nie, nie poczułem nic. Gdzieś tam tutaj w okolicy wątroby, w przepony. Ale wiedziałem też, że mam 5 rund. Widziałem też, że w drugiej rundzie troszeczkę Radek siadał, bo nie wiem, jakie było tempo. Wydaje mi się, że było dość mocne, dość intensywne. Też Radek jak kopał, to kopał chyba z całą siłą. Ja często te ciosy nie były w 100% mocne. Starałem się to mieszać tak, by go sobie badać. No i widziałem, że często też Radek, to bardzo fajnie Paweł i Marcin mówił mi, że często kiedy on schodzi, wchodzi bardzo... Raz w lewo, a raz w prawo. Dlatego to było też umiejętny, rzucony cios tak naprawdę w puste pole i kop w puste pole. Radek zszedł akurat na moją prawą nogę i się skończyło. No właśnie, bo Jonatan tutaj, który komentował tę walkę razem z Marianem i Albertem, on powiedział, podejrzałem ten ostatni trening dzisiaj rano Piotrka i właśnie bardzo duży akcent był położony na obalenia. Więc... Tylko wyłącznie były obalenia. A nie wiem, no tak wyszło, że znowu wszedł knockout i jestem z tego bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że tutaj jakieś wyróżnienie małe będzie. Nie, no bardzo dziękuję wszystkiej federacji, dziękuję tobie, dziękuję mojemu narożnikowi, bo mam tak wspaniały team. Cicho jeszcze, panowie i panie, cicho. Bardzo wam dziękuję, Marcin, Pawczka, Michu,
Koperek, moja żona przede wszystkim, Albert. Ja mam tak wspaniały team, dziękuję Honorato, dziękuję Danielu, mam tak wspaniały team, który wszystko jest dopięte na ostatni guzik, jak w szwajcarskim zegarku. Żona wspaniała, przyjaciele wspaniali, no jest wszystko naprawdę, przyjaciele są najlepsi na świecie, jeżdżą ze mną, no to musi działać, to musi tak działać i jestem zachwycony. No i niech się to nie zmienia. Wojek, myślę, że przygotuje nie tylko bonus za nokaut tej gali. Myślę, że to jest bardzo poważny kandydat do nokautu roku. Zapytam o ostatnią kwestię, bo mądrzy ludzie mówią, że jak się wchodzi na szczyt, to jest bardzo trudne, ale jeszcze trudniejsze jest tam się utrzymać. Czy gdzieś to dzisiaj było w twojej głowie, czy kompletnie jakby odłączyłeś emocje? Nie, ja za każdym razem wchodzę tutaj, odcinam się grubą kreską, czuję się jak amator wchodząc do klatki z pierwszą rundą, już jestem na szczeblu średnio zaawansowany, z drugą rundą już jestem pro, ale nie, ja się tym cały czas bawię i fajnie, że to tak wszystko wychodzi. Przede wszystkim też chciałem bardzo Radkowi i jego teamowi podziękować, bo to był wspaniały bój, przede wszystkim postawa, jaką tutaj przedstawiliśmy, też była bardzo fajna. Jeszcze tylko szybko nadmienię, rękawice, koszulka, na dniach oddaję na cele charytatywne. Bardzo dziękujemy. Panie i panowie, tymczasowy mistrz Federacji KSW Piotr Kuberski. Czekamy na to starcie o pas pełnoprawny. To się po prostu w tej federacji musi wydarzyć. Kategorii 77? Nie. 8,4. Ale 98,5 dzisiaj ważyłeś. Stawiałem, że troszeczkę więcej. Nie miałem tyle ważyć właśnie, tak to miało wyglądać. Pięknie gratuluję. Dziękuję bardzo. Piotr Kuberski.